No cześć. Dobra, wiem, o czym część z was teraz myśli. O, miesiąc po Eurowizji, serio? I szczerze, też nie planowałam nagrywać tego filmu tak późno. Trochę chorowałam, trochę mi się nie chciało, a potem jakoś tak zeszło. Ale im więcej czytałam komentarzy, tym bardziej miałam wrażenie, że wszyscy mówią o wyniku, a mało kto tłumaczy, dlaczego tak się wydarzyło. No i właśnie dlatego zdecydowałam nagrywać ten film. Dobra, powiem wam coś szczerze na początek. Jeśli kliknęliście ten film z pytaniem, dlaczego właściwie wygrała Bułgaria, to spokojnie. To nie będzie kolejne gadanie o tym, że było szokująco, albo że nikt się tego nie spodziewał, bo o tym powiedziano chyba wszystko. Jak to mówią, od każdej zalazki. Problem jest tylko taki, że mało kto naprawdę wyjaśnia, dlaczego to się w ogóle wydarzyło. I właśnie o tym będzie dzisiaj ten film. Ale spokojnie, nie będzie żadnej analizy dla samej analizy. Chciałam po prostu, żeby po obejrzeniu tego filmu można było naprawdę powiedzieć: teraz rozumiem, jak działa Eurowizja. Bo serio, to co wydarzyło się w tym roku trochę zmienia zasady gry. I jeśli ktoś uważa, że to był przypadek albo po prostu dziwny wynik, to ja się z tym po prostu nie zgadzam. A teraz najważniejsze, to nie jest film tylko o Bułgarii. To jest film o tym, jak dzisiaj naprawdę wygrywa się Eurowizja. I uwierzcie mi, może się okazać, że po tym filmie będziecie patrzeć na Eurowizję trochę inaczej. No i jak zawsze, przepraszam za mój akcent. Nie jestem Polką, ale uczę się. No i wszystko jedno zacznijmy od pytania, jakim cudem wygrała Bułgaria. Bo są tutaj jak naprawdę dwie sprawy. Po pierwsze, ani ja, ani wy, ani bukmacherzy nie stawiliśmy na jej zwycięstwo. Chyba nie? Ja serio nie znam ani jednej osoby, która przed finałem mówiła: tak, Bułgaria wygra Eurowizję. No dobra, albo inaczej, Bułgaria ma największe szanse na zwycięstwo. Wy takie słyszeli? Ja nie. Nawet powiem wam szczerze, pierwszy raz od tyle lat nie trafiłam na zwycięstwo. Kompletnie. Nikt się tego nie spodziewał. Ale jest jedna rzecz, którą zrozumiałam w tym roku. No i muszę to przyznać. Mam wrażenie, że coraz większe znaczenie mają ludzie, którzy śledzą Eurowizję jeszcze przed finałem. Nawet gadaliśmy z synem, kiedyś większość widzów oglądała Eurowizję 1 albo 2 dni, maksimum 2 dni w roku. Był finał, czasem półfinał i koniec tematu. Ludzie nie interesowali się tym wcześniej. Po prostu głosowali na to, co spodobało się im danego wieczoru. Teraz jest inaczej. Przez internet coraz dużo osób ma kontakt z Eurowizją dużo wcześniej. Ktoś usłyszy, że Finlandia jest faworytem, no i to wchodzi na YouTube i sprawdza, o co chodzi. A ktoś zobaczy fragment występu na TikTok, ktoś zerknie na ranking bukmacherów, ktoś obejrzy swojego reprezentanta, a przy okazji jeszcze kilka innych. I nagle okazuje się, że przed finałem mnóstwo ludzi już coś widziało, coś słyszało i ma jakieś wyobrażenia o Eurowizji. I od razu ważna rzecz, nie mówię o Eurofanach. Eurofani to osobna społeczność. To ludzie, którzy żyją Eurowizję przez cały rok. Śledzą wszystkie preselekcje, rankingi i plotki. Ale oni nie decydują o wynikach. Naprawdę nie warto traktować rankingów Eurofanów jak wyroczni. Ja mówię o zwykłych ludziach. O milionach ludzi, którzy może nie są fanami Eurowizji, ale przez internet wcześniej natknęli się na jakiś występ. I właśnie dlatego od dawna powtarzam jedną rzecz. Po preselekcjach trzeba zmieniać występ. Trzeba go dopracowywać. Trzeba przygotować coś nowego. Chociaż wizualnie. Bo jeśli przez kilka miesięcy wszyscy słyszą, że Finlandia jest głównym kandydatem do zwycięstwa, to ludzie idą obejrzeć ten występ wcześniej. I kiedy potem w półfinale i w finale widzą dokładnie to samo, efekt już za dużo słabszy.
bo oni już to widzieli. To już ich nie zaskakuje. No a dużo mocniej działa to, czego wcześniej nie było. No i właśnie tutaj dochodzimy do Bułgarii. Bo nagle wychodzi Dara z numerem, którego nikt się nie spodziewał. I moim zdaniem był to jeden z najlepszych stakingów tego roku. Nie dlatego, że był najdroższy, jak to u Australii, tylko dlatego, że ktoś naprawdę miał pomysł. Nie było wrażenia małej sceny, nie było ciągłego patrzenia na ten ogromny ekran, który ograniczał przestrzeń. Były różne pomieszczenia, były konstrukcje, była konkretna koncepcja. Były te wszystkie dziwne postacie i wszystko miało sens. Naprawdę. Bo o czym właściwie jest ta piosenka? O tym, że jestem sobą, że mogę być dziwna, że mogę wyglądać tak, jak chcę, że mogę robić to, co chcę. I mam do tego prawo. Cały występ wyglądał jak jakieś spotkanie ludzi, które nie pasują do normy, które są inni, dziwni, niezrozumiani. Potem oni wychodzą do świata i mówią, no co z tego, tacy jesteśmy. I właśnie to zapadało w pamięć. Pamiętam, że kiedy zobaczyłam ten występ w półfinale, od razu powiedziałam sobie, to jest coś. Ja się wtedy nie myślałam o zwycięzcy, ale wiedziałam, że jest w tym ten element wow. Ten element, który bardzo często wygrywa słabsze eurowizyjne lata. Właśnie dlatego tłumaczę Wam teraz, dlaczego Bułgaria wygrała głosowanie widzów. Bo ludzie zagłosowali na coś, czego wcześniej nie wiedzieli. Dokładnie to samo było z Rumunią. Bułgaria zajęła pierwsze, Rumunia trzecie. No, Izrael był na drugim miejscu, wszyscy wiemy o tym. Ja osobiście uważam, że Bułgaria i Rumunia pokazali coś, oba te kraje pokazali coś nowego, coś nieoczywistego, coś, co przyciągało uwagę. No bo spojrzyjcie na Rumunię. Gdyby wyszli jak w wcześniejszych występach, zwykły rockowy numer, muzycy na scenie, wokalistka ubrana na czarno, jak ja dzisiaj. No nie, właśnie. I to byłby po prostu kolejny rockowy występ. No i fajny, ale nic więcej. A tutaj nagle mamy zabawę kamerą, neonowe elementy, motyw rozdwojenia osobowości, różne wizualne smaczki i człowiek to pamięta. Tak samo było z Bułgarią. Gdyby Dara wyszła tylko zatańczyć w tym swoim białym, krótkim futerku, a potem zostałaby podniesiona jak dziesiątki innych wykonawców przed nią, to też nie zrobiłaby takiego efektu. Ale tutaj była historia, był pomysł. Było coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. I właśnie to działa. Właśnie chcę donieść Wam, bo żeby wygrać Eurowizję, bardzo często trzeba pokazać ludziom coś, czego wcześniej nie widzieliście. Nie tylko dobrze zaśpiewać, nie tylko mieć dobrą piosenkę. Trzeba jeszcze czymś zaskoczyć. I moim zdaniem właśnie dlatego Bułgaria wygrała głosowanie widzów. No i dobra, a teraz na serio. Chyba, że jeśli nie zmęczyli się od mojego twarzu, w takim razie przejdziemy do drugiej sprawy. No dobra, no teraz przechodzimy do drugiej sprawy. Ale ups, właśnie muszę Wam się do czegoś przyznać. Cała następna połowa tego filmu była już gotowa. Ale była. Bo przez moją własną głupotę ją skasowałam. Było trochę płaczu, nie będę ukrywać. Ale potem pomyślałam, tyle już nad tym siedziałam, to zrobię to jeszcze raz. Więc jeśli oglądacie teraz tę drugą część, to znacie, że nie na darmo nagrałam ją i zmontowałam właśnie. Dajcie mnie znać w komentarzach, że dotrwaliście aż tutaj. Mi po prostu bardzo miło widzieć, że ktoś tę drugą część naprawdę obejrzał. Bo właśnie tutaj zaczyna się ten moment, przez który w ogóle robiła ten film. Bo jedno pytanie brzmi, dlaczego Bułgaria wygrała televoting, a drugie,
dlaczego tak wysoko oceniła ją jury. I tutaj wchodzimy już w moją teorię, podkreślam, moją. No nie mam na to dowodów, ale kiedy zaczynam oglądać wyniki półfinałów, wszystko zaczyna mi układać się w jedną całość. Osoby, które oglądali moje analizy po pierwszym półfinale, pewnie pamiętają, że mówiłam wtedy jedną rzecz. Mam mocne przeczucie, że Izrael może wygrać Eurowizję. I szczerze uważałam, i nie tylko ja, że dla konkursu byłby to ogromny problem. Bo niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, napięcie wokół udziału Izraela było tak duże, że jego zwycięstwo mogłoby wywoływać kolejną gigantyczną burzę. I wtedy powiedziałam coś jeszcze, że jeśli ktoś próbował zatrzymać ten scenariusz, to najprawdopodobniej zrobi to właśnie Jury. W tamtym momencie wszyscy myśleliśmy, że głównym faworytem widzów jest Finlandia. No ja nie bardzo tak myślałam, ale trochę to przypuszczałam. Zakładałam, że jeśli Jury będzie chciało wesprzeć kogoś przeciwko Izraelowi, to postawia właśnie na Finlandię. Ale jest jeden haczyk. My poznaliśmy wyniki półfinałów dopiero po finale, a organizatorzy znali to od razu. I teraz spójrzmy na liczbę. W pierwszym półfinale Izrael wygrał głosowanie widzów. 163 punkty. Pierwsze miejsce. Mocny sygnał. A Finlandia? Piąte miejsce u widzów. Piąte. Około 100 punktów. Mniej niż Mołdawia. Mniej niż kilka innych krajów. I nagle okazuje się, że ten wielki faworyt bukmacherów wcale nie jest aż takim faworytem publiczności. To już wygląda trochę inaczej. Bo jeśli ktoś chce przewidzieć zwycięzcę, to nie patrzy tylko na kursy bukmacherskie. Patrzy przede wszystkim na głosy widzów. I tutaj Finlandia nie wyglądała jak pewny kandydat na wygranie. Podobno było z Grecją. Też była wysoko w przewidywaniach, a w półfinale u widzów wypadła znacznie słabiej. No i wtedy przechodzimy do drugiego półfinału. Australia. 6. miejsce u widzów. Nie pierwsze, nie drugie, 6. Przed Australią byli między innymi Norwegia, Albania, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Dania jeszcze niżej. I nagle większość kandydatów, których wcześniej typowaliśmy do zwycięstwa, przestaje wyglądać jak kandydaci do zwycięstwa, bo widzowie głosują inaczej. A teraz najciekawsze. Kto wygrał televoting w drugim półfinale? Bułgaria. 184 punkty. Czyli więcej niż Izrael w swoim półfinale. I tutaj moim zdaniem wszystko się zmienia. Bo jeśli ktoś patrzy tylko na wyniki półfinałów, widzi jedną rzecz. Najmocniejszym krajem w głosowaniu widzów jest Bułgaria. Nie Finlandia, nie Australia, nie Dania. Bułgaria. I dlatego mam teorię, że właśnie wtedy Jury zaczęła patrzeć na Bułgarię zupełnie inaczej. Bo jeśli istnieje kraj, który może wygrać televoting, ale przynajmniej być bardzo blisko zwycięstwa u widzów, to jest nim właśnie Bułgaria. I wtedy nagle zaczynają się zgadzać wyniki finałów. Bo Bułgaria dostaje ogromne wsparcie Jury i wygrywa również tę część głosowania. Czy tak było naprawdę? Tego oczywiście nie wiem. Nikt z nas tego nie wie. Ale kiedy patrzę na wyniki półfinału i późniejsze na wyniki finału, ta układanka po prostu zaczyna mieć sens. Dlatego mówię, że częściowo miałam rację. Pomyliła się tylko w jednym. Myślałam, że tym kandydatem wspieranym przez Jury będzie Finlandia, a okazało się, że według wyników półfinałów dużo mocniejszym kandydatem była Bułgaria. I właśnie dlatego Dara
nagle zaczęła wyglądać jak bardzo realna zwyciężczynia całego konkursu. No i właśnie dlatego mamy sytuację, której dawno nie było. Po raz pierwszy od zwycięstwa Salvador Sobral ktoś wygrywa jednocześnie głosowanie widzów i jury. I moim zdaniem nie chodzi tylko o to, że jury nagle zakochało się w tej piosence. Bo umówmy się, gdybyśmy przed finałem usiedli i zaczęli zgadywać, które kraje dostają wysokie nuty od jury, to pewnie wymienialibyśmy Australię, Francję, może Polskę i jeszcze kilka innych krajów. Ale Bułgaria, szczerze, to nie wyglądała jak typowy jurorski faworyt. Nawet jeśli w składach jury jest dzisiaj więcej młodych ludzi niż kiedyś. Takie są nowe zasady. Po prostu nie był to ten rodzaj występu, który zwykle dominuje w głosowaniu jury. Dlatego właśnie ta sytuacja tak bardzo zwróciła moją uwagę. Bo kiedy spojrzałam na wyniki półfinału, pomyślałam sobie, okej, teraz to zaczyna mieć sens. I jeżeli ktoś uznał, że trzeba postawić na wykonawcę, który ma największe szanse pokonać Izrael w televotingu, to wszyscy elementy układanki zaczynają się do siebie pasować. I jeszcze raz podkreślę, to jest moja teoria, nie fakt. Moja interpretacja tego, co widzę w wynikach. Bo gdyby w półfinale Finlandia zdobyła najwięcej punktów od widzów, to być może Finlandia później dostałaby największe wsparcie jury. Gdyby była to Australia, może Australia. Gdyby Dania, może Dania. Ale najwyższy wynik televotingu miała Bułgaria. I właśnie dlatego, moim zdaniem, to ona stała się tym krajem, na który postawiono. No i tak dochodzimy do zwycięzczyni tego roku, Dary i jej Bangaranga. Czy uważam, że to było niesprawiedliwe? Nie, naprawdę nie. Bo to był dość słaby rok. Nie było w tym roku takiego występu, przy którym siedziałabym i mówiłam: tak, to jest sztuka przez wielkie S. Takiego występu, który od początku do końca mnie zachwyca. Tak, bardzo podobały mi się Czechy, Ukraina, ale nawet tam zabrakło mi czegoś, co sprawiłoby, że większość widzów naprawdę opadłyby z wrażenia. I właśnie dlatego w takich latach często wygrywają występy, które po prostu fajne, zapadające w pamięć, charakterystyczne, trochę szalone. W takich latach wygrała Netta. W takich latach wygrał Kalush Orchestra. I moim zdaniem do tej kategorii można zaliczyć też Darę. Po prostu trafiła w swój moment. Poza tym powiem wam jeszcze jedną rzecz. Dawno nie mieliśmy zwyciężczyni, która byłaby po prostu młoda, charyzmatyczna dziewczyna pop. Taką, bez wielkiego manifestu, bez bardzo ciężkiego przekazu, bez kontrowersji. Po prostu młoda artystka z energią i mocnym scenicznym charakterem. Ostatnio zaczęłam się nawet zastanawiać, kiedy właściwie się zdarzyło, że coś takiego wcześniej. Bo jasne, wygrała Loreen. Jest piękną, jest świetną artystką, ale to już była bardzo doświadczona gwiazda. Była Jamala, ale tam najważniejszy był przekaz i emocje. Była Conchita Wurst, ale to zupełnie inna historia. I nagle przypomniałam sobie, że ostatnią zwyciężczynią, która najbardziej pasuje do tego opisu, była chyba Emilia de Forest. To było naprawdę dawno temu, że właśnie dlatego zwycięstwo Dary wydaje się czymś świeżym. I wiecie co? Mnie to wcale nie przeszkadza. Naprawdę nie jestem rozczarowana. Wręcz przeciwnie. Cieszę się, że tym razem nie wygrał ktoś, tylko dlatego, że od miesiąca siedział na pierwszym miejscu u bukmacherzów. Bo bardzo chciałam, żeby ktoś nas zaskoczył. I ja postawiłam na Czechy. Pomyliłam się. Ale zaskoczenie przyszło. Tylko z zupełnie innej strony. Z Bułgarii. Dlatego jestem bardzo ciekawa przyszłego roku. Bo Bułgaria jeszcze nigdy nie organizowała Eurowizji. I mam takie przeczucia, że mogą się naprawdę postarać.
Czasami właśnie kraje, które nie są najbogatsze, najbardziej chcą udowodnić światu, że potrafią zrobić wielkie show. Tak było przecież w wielu przypadków. I dlatego mam nadzieję, że Bułgaria też pójdzie w tym kierunku. Być może już widzieli te memy o Eurowizji w Bułgarii. Może wszyscy śmieją się teraz, że sobie nie poradzą. Może. A może je się wszystkich zaskoczą. Ja przynajmniej daję im szansę. Bo po tegorocznym finale nauczyłam się już jednego. Nie warto zbyt szybko skreślać rzeczy, których się nie spodziewamy. A teraz koniecznie napiszcie mnie w komentarzach, czy waszym zdaniem Bułgaria zasłużyła na zwycięstwo. I jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Jeśli film wam się podobał, postawcie łapkę w górę.